Okrętowy system uzbrojenia 35K to zaawansowany, zdalnie sterowany system artyleryjski wyposażony w automatyczną armatę kalibru 35 mm z własnym optoelektronicznym systemem kierowania ogniem. Jest przeznaczony do obrony przeciwlotniczej oraz do zwalczania różnych zagrożeń, zarówno powietrznych, jak i nawodnych, w każdych warunkach pogodowych, zarówno w dzień, jak i w nocy. System może działać autonomicznie lub we współpracy z okrętowym systemem zarządzania walką. Dzięki zastosowaniu technologii włókien węglowych cechuje się niewielką masą, nieco ponad 3 tony, co umożliwia jego montaż na różnych platformach. Składa się z automatycznej armaty, głowicy obserwacyjno-śledzącej oraz systemu kierowania ogniem. W zależności od użytej amunicji może zwalczać cele na odległość do 5500 metrów i na wysokości do 3500 metrów, przy szybkostrzelności wynoszącej 550 pocisków na minutę. Jest wyposażony w zaawansowane technologie, w tym funkcje programowalnej amunicji, co znacznie zwiększa jego skuteczność, szczególnie w przypadku niewielkich celów, takich jak drony. Prototyp został zainstalowany na okręcie Kaszub i przez 3 lata poddawano go testom. OSU ma modułową strukturę, co umożliwia jego rozwój i adaptację do zmieniających się potrzeb pola walki, zarówno w wersji morskiej, jak i lądowej. System został wyróżniony nagrodą Defender na tegorocznych targach zbrojeniowych w Kielcach, a jego opracowaniem zajmowało się Polskie Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe. Huta Stalowa Wola otrzymała nagrodę Defender, przyznawaną za szczególne osiągnięcia w dziedzinie obronności, za taktyczny pojazd wielozadaniowy Waran. Jest to kołowy transporter opancerzony średniej klasy, który znajduje zastosowanie w szerokim zakresie działań, w tym w operacjach służb mundurowych oraz w zarządzaniu kryzysowym. Pojazd spełnia wszystkie normy STANAG oraz przepisy ruchu drogowego, co pozwala mu na poruszanie się po drogach publicznych. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym, takim jak niezależne zawieszenie, regulowany prześwit, system centralnego pompowania kół i wkładki Run Flat, pojazd cechuje się wysoką zdolnością do poruszania się w trudnym terenie. Napędzany silnikiem o mocy ponad 400 koni mechanicznych, osiąga prędkość do 110 km na godzinę z zasięgiem ponad 650 km. Transporter mieści dwuosobową załogę oraz dodatkowych 6 pasażerów. Może być wyposażony w różne systemy uzbrojenia, łączności oraz ochrony, w tym system przeciwpożarowy, filtrowentylacji oraz przedopromieniowaniem laserowym. Uzbrojenie może obejmować obrotnicę z karabinem maszynowym kalibru 7,62 mm lub zdalnie sterowany moduł uzbrojenia. Konstrukcja wozu pozwala również na przystosowanie go do różnych wersji specjalistycznych, np. pojazd saperski, ratowniczo-gaśniczy czy dowodzenia i łączności. Moduły uzbrojenia ZMU, rozwijane przez grupę WB, to nowoczesne, zdalnie sterowane systemy wieżowe, które już trafiły do użytkowników zagranicznych. Charakteryzują się modułową konstrukcją z symetrycznie montowanymi komponentami, umożliwiającymi zasilanie prawo- i lewostronne oraz wymianę elektroniki. Obsługują broń od kalibru 5,56 mm do 40 mm. Mają elektryczne przeładowanie oraz system likwidacji zacięć. Zastosowano podwójną stabilizację. Głowica optyczna jest niezależna od zamontowanego uzbrojenia. W systemie kierowania ogniem znajduje się wideotracker, śledzący cele na dystansie do 1,5 km. Bezzałogowe wieże mogą być sterowane zarówno z wnętrza pojazdu, jak i zdalnie przez system U-Gate. Niska masa modułów pozwala na ich montaż na lekkich pojazdach i platformach robotycznych. Za ZMU-5 Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX wraz z grupą WB otrzymały nagrodę Defender. Jeśli podoba Wam się ten odcinek, zapraszamy do polubienia i udostępnienia filmu oraz subskrypcji kanału, aby nie przegapić nowych materiałów. Dzięki i kontynuujmy. Modułowy pistolet samopowtarzalny to broń przeznaczona do strzelania na krótkich dystansach, zaprojektowana z myślą o służbach mundurowych, zwłaszcza polskiej policji. Jest bezkurkowy, działający na zasadzie krótkiego odrzutu lufy, przystosowany do amunicji kaliber 9 mm. Przystosowano go zarówno dla praworęcznych, jak i leworęcznych strzelców, z obustronną dźwignią zatrzymywania zamka, a także możliwością przełożenia przycisku zwalniającego magazynek. Kształt kabłonka umożliwia strzelanie oburącz oraz używanie broni w rękawicach ochronnych. Pistolet wyposażono w stalowe przyrządy celownicze regulowane na 25 metrów
oraz możliwość montażu mikrocelowników kolimatorowych za pomocą adapterów. Posiada również szynę Picatinny do mocowania akcesoriów takich jak laserowy wskaźnik celu czy latarka. Broń jest lekka, o niewielkich wymiarach, z wysokim stopniem bezpieczeństwa dzięki blokadzie spustu i automatycznemu bezpiecznikowi iglicy, który odbezpiecza się dopiero po ściągnięciu języka spustowego. W 12. edycji konkursu Lider Bezpieczeństwa Państwa towarzyszącego omawianemu wydarzeniu pistolet otrzymał nagrodę w kategorii Innowacyjny Produkt 2024 roku. ILR-33 to zaawansowana, wielostopniowa rakieta suborbitalna opracowana przez sieć badawczą Łukasiewicz Instytut Lotnictwa. Jej głównym celem jest zdobycie doświadczeń w budowie silników rakietowych i rakiet. Może być również wykorzystywana do sondażu atmosfery oraz badań w warunkach mikrograwitacji. Rakieta ma 5,5 metra długości, 230 mm średnicy, hybrydowy silnik główny i odzyskiwaną głowicę. W tym roku po raz pierwszy osiągnęła wysokość 101 km, stając się pierwszą polską rakietą, która dotarła do kosmosu. Od 2014 roku trwają prace nad jej rozwojem, a nowa wersja 2K oferuje lepsze osiągi, dzięki większym silnikom pomocniczym oraz zoptymalizowanym podsystemom. Została przystosowana do współpracy z różnymi ładunkami użytecznymi, np. przyrządami do badań atmosfery czy eksperymentami w warunkach mikrograwitacji. Na minionych targach zbrojeniowych otrzymała wyróżnienie specjalne Ministra Obrony Narodowej. Grot A3 to najnowsza wersja karabinka radomskiej fabryki broni Łucznik. Charakteryzuje się uproszczoną konstrukcją, co ułatwia jego obsługę. Zmiany obejmują m.in. modyfikację komory zamkowej oraz przystosowanie systemu mocowania wkładki suwadła do kołków. Nowe łoże umożliwia montaż przyrządów celowniczych, co wydłuża linię celowania i poprawia efektywność prowadzonego ognia. Uproszczenie mechanizmu spustowego zredukowało masę broni. Jest około 300 g lżejszy od wersji A2, czyli waży 3,4 kg, zachowując podobne wymiary zewnętrzne. Lufę 16 cali zastąpiono wersją na 14,5 cala. Mimo to zachowuje wysoką celność, a uniwersalny gwint umożliwia montaż tłumików dźwięku. Dostęp do węzła gazowego nie wymaga demontażu lufy, a regulator gazowy został wzbogacony o dźwignię zabezpieczającą. Kąty pracy przełącznika ognia zmieniono na pozycję początkową zabezpieczoną, w pozycji 90 stopni ogień pojedynczy, a w pozycji 135 stopni ogień ciągły. Granatnik samodzielny kalibru 40 mm fabryki broni Łucznik otrzymał nagrodę drugiej klasy w kategorii Innowacyjny Produkt 2024 roku. To nowoczesny, jednostrzałowy granatnik przeznaczony do zwalczania siły żywej, niszczenia sprzętu, budynków czy stawiania zasłon dymnych. Konstrukcja z wymiennymi elementami zawiera m.in. moduł lufy, spustu, kolby i celownika. Lufa do ładowania odchylana jest na bok, co umożliwia stosowanie amunicji o większej długości. Konstrukcja broni pozwala na skonfigurowanie jej zarówno dla strzelca leworęcznego i praworęcznego. Można go modyfikować również w wersji podwieszanej. Ponadto jest wyposażony w zestaw narzędzi do konserwacji i części zapasowe. Premierę na targach miał Warmate TLR polskiej grupy WB. To zaawansowany system amunicji krążącej będący rozwinięciem wersji TL. Odmiana R to z kolei wariant rozpoznawczy. Unikatową cechą bezzałogowca jest kasetowy system startowy, umożliwiający szybki i efektywny start z wyrzutni, która może być przenoszona ręcznie, montowana na pojazdach lub okrętach. Po starcie platforma automatycznie rozkłada swoje skrzydła i kieruje się w stronę wyznaczonego celu. Podczas fazy ataku kontrola nad platformą jest całkowicie automatyczna, co minimalizuje ryzyko błędów operacyjnych. Naziemna stacja kierowania umożliwia nie tylko sterowanie, ale także przekazywanie obrazu w czasie rzeczywistym, co pozwala operatorowi na precyzyjne zlokalizowanie celu przed atakiem. Może być wyposażony w różne typy głowic, w tym uderzeniową przeciwko sile żywej i celom opancerzonym, czy też treningową, co pozwala na elastyczność w doborze środków rażenia w zależności od misji. Dodatkowo, system posiada mechanizmy zabezpieczające, które umożliwiają przerwanie misji uderzeniowej oraz awaryjne lądowanie platformy na wskazanym przez operatora obszarze. Głowica bojowa może być również zdalnie zdetonowana w locie, jeśli misja zostanie przerwana.
Striker to zaawansowany bezzałogowy statek powietrzny opracowany przez konsorcjum złożone z polskich firm i instytucji. Zaprojektowany z myślą o działaniach na współczesnym polu walki, system jest zdolny do przenoszenia głowicy bojowej o masie kilkudziesięciu kilogramów na odległość przekraczającą 1000 kilometrów. Jego głównym zadaniem jest niszczenie kluczowej infrastruktury przeciwnika, takiej jak składy paliwa czy amunicji, bez której kontynuowanie działań zbrojnych staje się niemożliwe. Wszystkie technologie wykorzystane w Strikerze czynią go zdolnym do sprostania wymaganiom współczesnych konfliktów zbrojnych. Konsorcjum firm za to rozwiązanie otrzymało nagrodę Defender. Perat 5010 to nowoczesna, szerokopasmowa radiostacja osobista, stworzona przez gdyńską spółkę Radmor. Na minionym Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego otrzymała prestiżową nagrodę prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za produkt najlepiej służący podniesieniu poziomu bezpieczeństwa żołnierzy Sił Zbrojnych RP. Urządzenie zapewnia łączność radiową trudną do wykrycia, zmieniając częstotliwość nadawania aż 700 razy na sekundę, jednocześnie obsługując do 100 połączeń głosowych. Dzięki zoptymalizowanemu zużyciu energii, które utrudnia detekcję sygnałów, radiostacja może działać przez 56 godzin na jednej baterii, co przewyższa parametry dostępne w innych aktualnych rozwiązaniach.